Sierpień, a to oznacza, że na rynku nieruchomości rozpoczyna się intensywny sezon najmu, przynajmniej tam, gdzie są ośrodki akademickie. I tu warto będzie porozmawiać z Marcinem Drogomireckim o czynszach, jak one się zmieniały, jak się zmieniają, bo widzimy bardzo ciekawe zjawiska, a porozmawiam z nim także również o tym, jak zachowują się ceny mieszkań, bo te rynki mieszkań na sprzedaż i mieszkań do wynajęcia oczywiście są połączone. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, to subskrybuj nasz kanał, pisz nam też sugestie nowych tematów, dziel się swoimi uwagami o rynku nieruchomości. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający dostają więcej, i też przypominam, że na stronie symen24.pl nasze audycje i te wszystkie wykresy i tabele tutaj, które prezentujemy na tym filmie, zobaczysz również w takiej bardziej stałej wersji. I Marcin, może zaczniesz od skomentowania właśnie tych zmian czynszów. Najpierw może te czynsze lipiec do sierpnia, a potem też, czy lipiec do maja, a potem te czynsze w przekroju wielu lat w wielu różnych miastach. Bardzo proszę, komentuj. Zacznę od przywitania się. Witaj Tomku, witam Państwa. Tak, jesteśmy, można powiedzieć, na starcie takiego jesiennego sezonu boomu na rynku najmu mieszkań. Jak duży to będzie boom, czy będziemy mogli go określać tym mianem, czy będzie to typowy po prostu wzrost popytu jesienny spowodowany powracającymi i zaczynającymi naukę studentami, to się dopiero okaże. Rzeczywiście popyt powoli rośnie, z rynku schodzą te oferty najmu mieszkań, które są ewidentnie tańsze. To widać już w strukturze cenowej, czyli w tych statystykach w porównaniu, no właśnie, chociażby z majem widzimy, że średnie stawki czynszów netto poszły w górę praktycznie w każdym dużym mieście i w każdym segmencie. Te wzrosty może nie są ogromne, ale jednak są. Średnio można powiedzieć, że o około 200 zł miesięcznie wzrosły stawki czynszów za najem mieszkań. Oczywiście, jeżeli weźmiemy kawalerki, weźmiemy czteropokojowe, weźmiemy Warszawę, tudzież inne miasto, będą różnice, natomiast w stosunku do maja stawki czynszów wzrosły i tak jak mówię, z rynku schodzą w pierwszej kolejności mieszkania tanie na mieszkania w standardzie premium, a tych, powiedzmy sobie szczerze, jest sporo. Może nawet nie do końca premium, ale mieszkania nowe, świeżo wykończone, za które właściciele jednak oczekują wyższych stawek, no te tutaj najemców znaleźć jest niewątpliwie trudniej. Ja jeszcze dodam, że upały, okres urlopowy, to powoduje, że ten rynek najmu wciąż jest taki bym powiedział niestabilny i różne dane, które zbieram, które widać też obserwując oferty w portalach, to są takie nie do końca, bym powiedział, precyzyjne. Na przykład w Gdańsku wiele ofert najmu, które w roku akademickim będą zajmowane przez studentów, w tej chwili znajduje się na rynku najmu krótkoterminowego. One dopiero tak naprawdę pojawią się we wrześniu wśród ofert do wynajęcia na cały rok. Także to cały czas się zmienia, ale krótko mówiąc, ceny są już wyższe niż jeszcze 2-3 miesiące temu, kiedy mówiliśmy o dołku na rynku najmu mieszkań. No to też trochę nie dziwne, bo powiedzmy maj to zawsze jest taki kiepski miesiąc do wynajęcia, bo to raczej już wtedy studenci się układają do końca roku akademickiego. Nie tylko studenci oczywiście są na tym rynku, ale oni są istotną grupą, szczególnie właśnie w tych ośrodkach akademickich, decydującą
o wynajmie mieszkań. No ale też masz tą drugą tabelę, która pokazuje zmiany w ciągu ostatnich kilku lat i w różnych miesiącach, tam nawet sięgnąłeś do sierpnia 2022 do października 2023, no i teraz w sumie mamy lipiec 2024 i tak, no to w zasadzie można powiedzieć takie same poziomy, trochę niższe, nie ma jakiejś specjalnej różnicy. Jak to wygląda Twoim zdaniem? Tak, no ta tabela pokazuje właśnie początek, czyli 2022 rok, czas po wybuchu wojny na Ukrainie i po tym, jak te czynsze wystrzeliły w górę. I co widać w tabeli, od tamtej pory one, no można powiedzieć, że nieznacznie spadły, mimo że mamy inflację, czynsze stoją, można powiedzieć, w miejscu. Te wahania nie są wielkie no i to jest istotne dla inwestorów, dla właścicieli mieszkań na wynajem, że mamy inflację, że drożeją czynsze, rosną stawki czynszów dla administracji, ceny prądu, no generalnie utrzymania mieszkania, jego konserwacji, natomiast stawki czynszów stoją w miejscu. No to jest też istotne, jeżeli na ten czas spojrzymy, że stawki czynszów stoją w miejscu, natomiast mieszkania w tym czasie, można powiedzieć w ciągu ostatniego roku, no zdrożały bardzo. Także to wpływa na rentowność najmu, na zainteresowanie inwestorów mieszkaniami i kupowaniem ich właśnie z myślą o wynajmie. Co więcej, tu od razu dodam, że w ostatnim czasie tych mieszkań, ofert wynajmu mieszkań ubywa. No właśnie dlatego z jednej strony, że już powoli zaczyna się ten ruch studencki, ale z drugiej strony to też już można zauważyć, część właścicieli mieszkań, którzy przez długi czas nie mogli znaleźć najemcy, już zdecydowała się skierować swoje lokale do sprzedaży. Zauważmy, że na rynku sprzedaży mieszkań ofert cały czas przybywa, a na rynku najmu mieszkań po tej górce, można powiedzieć kwietniowo-majowej, mieszkań ubywa. To już jest taki sygnał, że tych ofert na rynku najmu mieszkań jest sporo. Popyt już nie jest tak ogromny jak jeszcze właśnie 2 lata temu. No i część mieszkań do tej pory wynajmowanych trafia do sprzedaży. Zanim przejdziemy jeszcze do mieszkań na sprzedaż, bo tu też się ciekawie dzieje, to takie do zastanowienia się, czy to oznacza, że ten rynek najmu, te wzrosty, które nastąpiły ostatnio, to jest jakieś trwałe odbicie, czy nie. I tutaj mamy też takie czynniki właśnie powiązane z rynkiem sprzedaży, kupna mieszkań. Dzisiaj, w tej chwili mamy sytuację taką, że w sumie oprocentowanie kredytów, jeżeli by ktoś chciał kupić mieszkanie na kredyt, jest dość wysokie, ale ta akcja kredytowa, no ona tylko pozornie w lipcu tego roku 2024 jest gorsza niż w lipcu 2023, to znaczy ona jest faktycznie gorsza, ale wtedy już zaczynał wchodzić produkt zwany bezpiecznym kredytem 2%, czyli tym tanim kredytem z dopłatami. Część z tych ludzi zresztą, którzy kupowali te mieszkania, to ponad prawie 100 000, 90 000 tych kredytów została udzielona, część z tych ludzi egzystowała na rynku najmu, więc oni jako ci potencjalni najemcy zeszli z tego wynajmu. No ale teraz znowu tak, nie ma tego taniego kredytu. Część ludzi czeka, że wejdzie być może ten kredyt od stycznia przyszłego roku. Czy on wejdzie, no to trudno powiedzieć i jak wejdzie, bo założenia się zmieniają, ministerstwa się ze sobą spierają na temat tego kredytu. Ministerstwo Funduszy uważa, że nie, Ministerstwo Finansów też, że to jest zły pomysł, Ministerstwo Rozwoju uważa, że to jest pomysł doskonały wręcz. No i teraz mamy taką sytuację, no dobrze, jeżeli ten kredyt tani nie wejdzie,
albo będzie trudno dostępny, a z pewnością będzie, jeżeli szedłby tak jak jest teraz planowany, to byłby trudno dostępny dla tych singli, dla par, dla tych młodszych ludzi na rynku, no to w zasadzie oni by byli może i skłonni do większego zainteresowania wynajęciem sobie mieszkania. W zależności od tego, czy ten kredyt na start wejdzie, czy nie, no to sytuacja na rynku najmu mieszkań może się zmienić, może się utrwalić taka, że właśnie część osób, które myślały o zakupie mieszkania, jednak zdecydują się na najem, bo przy obecnych stawkach, przy obecnym oprocentowaniu kredytów hipotecznych, no z wyliczeń jasno wynika, że jeżeli weźmiemy pod uwagę takie bieżące koszty zapewnienia sobie dachu nad głową, a nie takie myślenie długofalowe, no to w tej chwili zdecydowanie taniej jest mieszkanie wynająć niż kupić je na kredyt. Robiliśmy taką analizę z Krzysztofem Bondalem, który też często jest gościem Twoich programów, i z tych wyliczeń wynika, że w przypadku Warszawy, gdzie kawalerka w tej chwili średnio wyceniana jest na 590 000 złotych, to gdybyśmy taką, na rynku wtórnym oczywiście, gdybyśmy taką kawalerkę chcieli kupić obecnie na kredyt, to nie dość, że na start musimy mieć w kieszeni około 120 000 złotych, czyli 20% wkładu własnego, to potem przez 25 lat płacimy co miesiąc ratę, która w tej chwili wynosiłaby około 3700 złotych miesięcznie. Do tego dochodzi czynsz. Czynsz dla administracji. Gdybyśmy podobne mieszkanie chcieli dzisiaj wynająć, to koszt wynajęcia to jest około 2600 złotych miesięcznie, plus znowuż czynsz dla administracji. No więc różnica między 3700 a 2600 no jest ogromna, więc jeżeli ktoś patrzy na to, ile wydaje dziś, jakie ma obecnie możliwości, może stwierdzić, że no niestety, ale wynajmę. Nie będę budował tego swojego kapitału, nie będę myślał o tym, co za 20-30 lat, że wtedy fajnie byłoby już mieć spłacony kredyt, no bo póki co jest ta różnica zbyt duża, no i takie osoby będą decydować się na najem mieszkań. Znaczy, jest też grupa ludzi, którzy jednak wolą płacić więcej, zamiast wzbogacać kogoś czynszem, to też trzeba pamiętać. Natomiast czasami po prostu możliwości są takie, że nie stać cię na spłacanie tej raty, twoja zdolność kredytowa po prostu nie jest odpowiednia. No i to tak wygląda po prostu, jeżeli chodzi o popyt. A no właśnie, spójrzmy się, co jest na cenach. Średnie ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym lipiec, porównałeś to miesiąc do miesiąca, rok do roku, no i rok do roku to widać, można powiedzieć, potężne wzrosty, a tak miesiąc do miesiąca, no właśnie, to taki spoiler zrobiłem, chyba nie do końca. Powiedz, jak to wygląda. Tak, miesiąc do miesiąca widzimy delikatne spadki średnich cen ofertowych mieszkań na rynku wtórnym. Tanieją przede wszystkim mieszkania, które no, są przeszacowane, które właściciele już jakiś czas temu wystawili do sprzedaży, ale tacy właściciele nadal są, którzy wystawiają ofertę z przekonaniem, że na rynku wciąż trwa wielki boom, że klienci się zabijają o mieszkania i ustalają stawki na tych poziomach, jakie obserwowaliśmy pod koniec ubiegłego roku. No niestety klienci w tej chwili o te mieszkania się nie zabijają i tych cen, które jeszcze do niedawna uchodziły za normalne, nie chcą płacić. Więc z biegiem czasu, im dłużej mieszkanie czeka na klienta, tym bardziej ta cena ofertowa jest korygowana, żeby zachęcić jednak do zakupu. Także delikatnie, ale średnie ceny ofertowe spadają, zwłaszcza tych ofert, które już dłużej są na rynku. Jednocześnie przybywa też tych ofert sprzedaży mieszkań, których do niedawna bardzo brakowało, czyli kawalerek dwupokojowych,
kompaktowych, trzypokojowych. Kompaktowych mam na myśli o małych powierzchniach, ale jednak z 3 pokojami. Te oferty się pojawiają, one też siłą rzeczy są tańsze i też tanieją z biegiem czasu, jak dłużej czekają klienta na zainteresowanie tego, który rzeczywiście chciałby kupić. I dodam jeszcze, że oprócz tego, że stawki średnio ofertowe nieco spadają, no to jeszcze jeżeli spotka się rzeczywiście chcący kupić z właścicielem, który rzeczywiście chce sprzedać, no to mamy jeszcze negocjacje i w zasadzie to jest standard, że cena transakcyjna jest w tej chwili niższa od ceny ofertowej, oczywiście z wyjątkami. Czy to jest też, że tutaj chyba tak samo jak na tym rynku najmu jest taka stagnacja, no bo właśnie są ludzie, którzy, tak jak powiedziałeś, liczą, że sprzedadzą drogo i oni, można powiedzieć, czasami czekają na ten produkt Mieszkanie na start, bo liczą, że wtedy będzie boom, tylko czasami oni mają takie mieszkania, których ten boom może po prostu nie dotknąć, no bo właśnie są w grupie tej eliminowanej z zakupu, czyli te małe mieszkania generalnie. I jeszcze przejdźmy teraz do sporządzanych przez Ciebie indeksów cen. To są indeksy cen ofertowe. Jeden jest taki ceny nominalne, drugi to jest te ceny z uwzględnieniem inflacji, ale też powiedzmy sobie jeszcze raz dla przypomnienia dla tych wszystkich, którzy nas oglądają może po raz pierwszy, to, że te ceny ofertowe to są właśnie czasami trochę zafałszowane, no bo wybierane są na przykład tańsze mieszkania, no to te ceny ofertowe będą rosnąć. To widać dobrze na rynku pierwotnym, gdzie w sumie sporo wykupiono tych tańszych mieszkań i teoretycznie na rynku pierwotnym ceny ofertowe tak bardzo nie spadają, a poza tym deweloperzy również po co mają obniżać ceny, jak oni wolą dać jakąś promocję, coś tam podrzucić taniej, bo nie chcą koniecznie pokazywać tego, że ceny spadają. No też chciałbym, żebyśmy nie powiedzieli, że w ogóle na rynku jest krach i nikt nic nie kupuje, bo to też byłaby nieprawda. Transakcje są, ale ten rynek jest daleko spokojniejszy niż to, co było w zeszłym roku, no te 90 000 umów to kredytu, bezpiecznego kredytu, to jednak jest potężna liczba i ona na pewno musiała wpłynąć na rynek. Mamy zawieszenie, ale właśnie powiedz nam, jak się zmieniają te ceny ofertowe i nominalne. No to zacznijmy od wskaźnika trendu cenowego mieszkań pokazującego właśnie zmiany cen nominalnych. On po okresie wzrostów w ubiegłym roku, takich bardzo dynamicznych, kiedy to mówiliśmy, że ceny odpaliły rakietę i lecą w kosmos, no jak widać nastąpiło zagięcie i w tej chwili ten wykres tego wskaźnika delikatnie, ale jednak idzie w dół. Krótko mówiąc, ceny nominalne już nie rosną, a zaczęły spadać. Generalnie ten wykres pokazuje, jak gdyby wizualizuje to, o czym wiele osób mówi, o czym wiele osób wie, ale właśnie jak te ceny na przestrzeni lat się zmieniały, w jakim tempie, gdzie ten wykres szedł ku górze wolniej, a gdzie no dosłownie leciał niemal pionowo w górę. W tej chwili widzimy, że mamy do czynienia ze spadkami. Drugi wykres, czyli wskaźnik trendu cenowego mieszkań uwzględniający inflację, pokazuje, jak te ceny zachowują się względem zmiany wartości pieniądza. Krótko mówiąc, czy w tej chwili mieszkania, że tak powiem, nadganiają to, jak złotówka traci wartość, czy niekoniecznie. No i w tej chwili jest tak, że niekoniecznie. Spadające mimo wszystko średnie ceny ofertowe przy jednak wciąż występującej inflacji, która zresztą ostatnio przyspieszyła i ma jeszcze przyspieszyć według zapowiedzi ekonomistów, no to właśnie, no to w tej chwili zabezpieczenie tych środków w nieruchomości, w mieszkaniu
przy założeniu, że ono nie jest wynajęte i nie generuje dodatkowego stałego przychodu, powoduje, że tak naprawdę ta wartość mieszkania z czasem spada. Ja tu jeszcze przy okazji chciałbym dodać taką informację, bo niektórzy analizują liczbę ofert na rynku, w portalach liczbę ofert bezpośrednich, która w ostatnim czasie zaczęła nieco spadać. No i można by sądzić, że nastąpiło duże ożywienie na rynku, skoro ofert w tym segmencie ubywa. No niekoniecznie. Sytuacja wygląda tak, że właściciele, którzy próbują sprzedać mieszkanie samodzielnie, po miesiącach nieskutecznych prób decydują się przekazać, powierzyć to zadanie do biura nieruchomości. No i w przypadku ofert z biur nieruchomości ich liczba cały czas rośnie. Ofert bezpośrednich na rynku, ofert bezpośrednich sprzedaży mieszkań zaczęło nieco ubywać. Znaczy to potwierdziłeś to, co myśmy zresztą parę tam audycji wstecz z Bartkiem Głuchowskim, monitorującym po prostu oferty bezpośrednie, bo to jego zawód, jego praca i też te oferty agencyjne i odsiewającym je z duplikatów, znaczy jego firma to odsiewa duplikaty, więc tak jakby stara się policzyć, można powiedzieć, pojedyncze mieszkania, pojedyncze oferty, no to zawsze było widać to, że w czasach, kiedy jest gorzej na rynku, to ta proporcja mieszkań znajdujących się w agencjach w stosunku do mieszkań do ofert bezpośrednich się zwiększała i to jest po prostu normalne. Jak nie idzie, nie mogę sprzedać sam, nie mogę łatwo sprzedać sam, to w pewnym momencie szukam pomocy na rynku i na ten fakt trzeba po prostu zwrócić uwagę. Zresztą tak naprawdę tych mieszkań bezpośrednio sprzedawanych to jest tak zazwyczaj mniej więcej 1/3, około 1/3 ofert na rynku, więc jeżeli chcesz kupować mieszkanie, to zastanów się, czy masz omijać agencję, bo pomijasz 2/3 ofert. Ja mówię to mieszkań policzonych jako sztuka, jako oferta oryginalna, tak? Czyli znajdująca się tu lub tam, nie wszystkie są po prostu w tych ofertach bezpośrednich. Pamiętać też trzeba, że tak jak powiedziałem wcześniej i to, co powiedziałeś ty tak trochę delikatnie, że ludzie z tymi ofertami, cenami ofertowymi to jeszcze pamiętają dawne czasy i liczą, że to się odbije, wobec tego nie są chętni do opuszczania, i tak naprawdę to pierwsze, co będziemy widzieli, znaczy to, co widzimy w transakcjach, to widzimy ceny transakcyjne, że będą jakoś się trochę inaczej zachowywały, ale też musimy patrzeć na na liczbę transakcji i po prostu jak liczba transakcji spada, no to też ceny nie mają dużego potencjału do rośnięcia. Czy pokusisz się o ocenę, co będzie dalej? No wiem, że to jest podstępne pytanie, bo game changer numer 1 to jest ten mieszkanie na start. Pytanie, co też z osobami, które do Polski napływały, z tymi migrantami. Tutaj widzimy słabnący chyba strumień, czy też w ogóle ubywanie ilości migrantów z Ukrainy, no ale przybywają z innych krajów. Jak to widzisz te perspektywy? Może odniosę się osobno do dwóch rynków. Jeśli chodzi o rynek najmu mieszkań, no to tutaj jest dosyć ciekawie i może być ciekawie, bo z jednej strony ten najem może być, tak jak mówiliśmy, wspierany przez te osoby, które no jednak nie będą mogły kupić mieszkania na kredyt i tutaj ten ruch może rosnąć ze strony tych klientów. A z drugiej strony ostatnio. Zwłaszcza, przepraszam, ci wejdę w zdanie, zwłaszcza jeżeli nie wejdzie mieszkanie na start, prawda? No bo. Tak, zwłaszcza jeżeli nie wejdzie ten program, aczkolwiek no ten program, to zaraz będziemy mówili przy kwestii, przy rynku sprzedaży. Jeśli chodzi jeszcze o rynek najmu, to wydaje mi się, że istotny jest komunikat, który ogłosiły ostatnio, czy to był bank, czy jakaś instytucja ukraińska, która podała informację, że do końca roku Ukrainę może opuścić nawet 700 000 osób.
powodem takich prognoz są obawy o to, że Rosja będzie atakowała infrastrukturę krytyczną, czyli że nie będzie prądu, nie będzie ciepła i to będzie znowuż skłaniało do wyjazdu za granicę. No i 700 000 osób to duża liczba, nawet jeżeli z tej puli, że tak powiem, tylko część trafiłaby do Polski, no to rzeczywiście przed zimą możemy mieć znowuż wzmożony popyt ze strony uchodźców z Ukrainy. I to już nie tych ewidentnie uciekających przed działaniami wojennymi, ale chcących zapewnić sobie bezpieczne, normalne życie w normalnych warunkach, czyli z ciepłem i z prądem, no i co za tym idzie też z pracą, no bo pamiętajmy, że brak prądu przez wiele godzin dziennie, nawet w nieobjętych działaniami wojennymi miastach Ukrainy powoduje, że chociażby nie ma pracy. Także to może, chociaż na razie nie wiemy w jakim stopniu, wpłynąć na polski rynek najmu. Jeśli chodzi o sytuację na rynku sprzedaży, to póki co no, ten rynek stygnie. Na pewno nie ma tam dużego zapału, dużego ruchu ze strony inwestorów, czyli tych, którzy tej dużej części klientów, która kupowała mieszkania z myślą właśnie o wynajmie. W ostatnim czasie ten stopa zwrotu, czyli to, ile zarabiamy na wynajmie versus to, ile musimy wydać na zakup mieszkania i jego urządzenie, była na tyle niekorzystna, że no, inwestorzy zaczęli szukać innych, bardziej dochodowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Także to jest jedna rzecz. Druga, oprocentowanie kredytów hipotecznych, tych normalnych, rynkowych, jest wysokie i tak jak wcześniej wspomnieliśmy, raty kredytów no niestety są wysokie i trzeba, jeżeli chcemy wziąć kredyt na dużą część ceny zakupu, no to rzeczywiście musimy się liczyć z wysoką ratą, w najbliższej perspektywie nie spadającą, a być może rosnącą, bo stopy procentowe niewykluczone, że będą rosły, jeżeli inflacja będzie rosła. Także to ogranicza popyt tych klientów, którzy chcą się wesprzeć kredytem. Jeżeli wejdzie kredyt na start, no to jest znowuż takie trochę fantazjowanie. Nie wiemy, jakie będą ostateczne jego warunki, kogo on obejmie, jakie mieszkania będą się kwalifikowały do tego kredytu. Naprawdę bardzo trudno. Możemy sobie gdybać, co się stanie, ale tutaj jest zbyt wiele niewiadomych, także trudno dzisiaj przewidywać, jak on wpłynie na rynek. Na pewno w jakiejś mierze wpływa i to sam w swojej pracy obserwuję, że osoby chcące sprzedać mieszkanie, no właśnie liczą, że jednak te ceny utrzymają się albo nawet wzrosną, bo niech tylko ten kredyt wejdzie, to znowu pójdą w górę. No, obawiam się, że to jednak nie będzie miało takiego przełożenia i ten kredyt na start nie wywoła takiej fali popytowej jak bezpieczny kredyt. No i ta wiara w to, że ceny wysokie, często wyższe od takich obserwowanych na rynku, że one jeszcze pójdą w górę, no myślę, że jest płonne. No, krótko mówiąc, póki co popyt raczej nie będzie odbijał, on będzie albo spadał, albo przyjmie taką formę trochę tak jak wykres średnich cen ofertowych, czyli taką delikatnie w górę, delikatnie w dół, delikatnie w górę, delikatnie w dół. No, w perspektywie kilku miesięcy najbliższych wymieniłeś 3 co najmniej niepewności, czyli stopy procentowe, losy wojny na Ukrainie. Ja się w ogóle nie podejmuję prognozować, losy kredytu, mieszkanie na start. No, w obecnej formie on naprawdę jest niesprzyjający zakupom tych mniejszych mieszkań, tych pierwszych mieszkań w większych miastach, mimo tam proponowanych zwyżek, ale patrząc na to, kto brał bezpieczny kredyt i jak dużo ludzie wtedy brali z tym LTV, nawet większym niż 80%, no to po prostu
to po prostu widać, że tacy mniej majętni korzystali z tego kredytu, no i oni są tak naprawdę eliminowani z tego programu w dużych miastach, bo w małych miastach, tam gdzie są niskie ceny, no to ten kredyt jeszcze jakieś tam ręce i nogi ma, ale tam znowu nie zawsze jest popyt, bo ten popyt jest tam, gdzie jest praca i tak to wygląda. Tutaj dla wyjaśnienia też oczywiście pokazywaliśmy te ceny indeksowe, te indeksy cen mieszkań, one są uśrednione dla Polski, więc pamiętajcie, że zresztą widzieliście to, jak pokazywałem kiedyś w innych audycjach, ceny transakcyjne, raporty z różnych miast, no to widać, że to się po prostu różnie w miastach zmienia i to nie jest tak, że wszystkie miasta idą dokładnie ze wskaźnikiem polskim. Jedne idą lepiej, mocniej w górę, drugie mniej. To o tym też trzeba wiedzieć. Ja bym dodał jeszcze takie inne spojrzenie, bo mamy też problem taki bardziej długofalowy, nie tych kilku miesięcy, czy tam kilkunastu miesięcy, o których wspomniałeś, czyli o tych stopach, wojnie i kredycie, ale o tym, że czekają nas przepisy dyrektywy EPBD o energooszczędności i jeszcze na to się nakłada nowa dyrektywa ETS-2 i jej tam konsekwencje związane ze zużyciem energii i co na rynek mieszkaniowy przekłada się mniej więcej w ten sposób, że jeżeli chcesz budować dom i chcesz spełnić te nowe normy, które mam nadzieję w końcu też będziesz wiedział jakie, bo może kiedyś wreszcie doczekamy się w Polsce literowego określenia klas energetycznych, no to po prostu te koszty budowy są znacząco wyższe. To się szacuje, oczywiście, zależy jaki projekt, jak to wygląda, no ale to jest tak no, rzędu 100 tysięcy, trochę więcej, trochę mniej od jednego domu jednorodzinnego. Powiedziałem w zależności od tego, jaki projekt. Przy mieszkaniach jest to też ileś tam tysięcy złotych po prostu więcej w kosztach dewelopera, no to jest pokazane, że koszty będą rosły po prostu i nikt nie będzie przecież ci sprzedawał mieszkania poniżej kosztów. To jest z jednej strony. Z drugiej strony też, jeżeli będzie no to, co prognozy takie pokazujące, jak ten ETS-2 może wpłynąć na ceny utrzymania mieszkania, energii, płacenia w ciągu najbliższych tam 10-20 lat, to są potworne wzrosty i spodziewam się, że ludzie będą coraz bardziej przyglądali się, jeżeli chcą kupić mieszkanie, niezależnie czy to pod wynajem inwestycyjnie, czy dla siebie do mieszkania, to będą właśnie się przyglądali tej energooszczędności tego mieszkania, no bo jeżeli ta energia ma tak rosnąć, jak jest prognozą ETS-u, no to może się zdarzyć, że niektórzy będą kilka miesięcy pracowali na samoogrzanie swojego lokum. To czarna perspektywa. No oczywiście nasz rząd tam coś próbuje z tą Unią załatwiać, żeby to tak nie było, no ale na razie to tak nie wygląda dobrze i to jest taki długoterminowy, myślę, trend, że w długim terminie już teraz nawet inwestując trzeba patrzeć po prostu na jakość kupowanego mieszkania, na jakość budynku, na to jak budujesz i zastanawiać się nad tym, że te koszty energii kiedyś nas jednak dorwą. Jak sądzisz? No, pamiętajmy, że w tej chwili patrzyłem na takie porównania stawek cen prądów. Mamy prąd najdroższy w Europie. No więc jeżeli on jeszcze ma zdrożeć, no to będzie miało różne skutki. No z jednej strony to, co mówisz, właśnie kwestie ogrzewania, zużycia energii do budynków, ale też droga energia powoduje spadek konkurencyjności naszego rynku pracy. Będziemy drożsi jako producenci, więc to będzie miało kolejne dalsze konsekwencje, że już możemy przestać być tym tygrysem Europy no i to się odbije na rynku pracy. Także tu się wiele jeszcze może wydarzyć. Do tych kwestii, które długofalowo jeszcze będą wpływały na rynek mieszkaniowy. No niezmiennie pamiętajmy o tej demografii, która no niestety nieustająco jest niekorzystna i też tu nie widać na horyzoncie perspektyw poprawy. Także tych czynników jest, no, jest sporo, które jedne rozpatrujemy krótkoterminowo, jak to się może zmienić,
no ale długoterminowo rzeczywiście może być różnie. Też te czynniki różnie będą wpływały, tak jak wspomniałeś wcześniej, na różne lokalizacje. Co innego będzie analizowanie wówczas cen obecnych i przyszłych cen mieszkań, dajmy na to, w Kaliszu, a co innego w Warszawie czy w Krakowie. Także to rozróżnienie rynku nieruchomości i rynku mieszkaniowego, pamiętajmy, jest duże w zależności od lokalizacji. Kwestia też, nie mówimy o tym w naszych programach, rzadko o to zahaczamy, domy. No, koszt utrzymania domu i konserwacji domu w ostatnich latach znacząco wzrósł. Tu też widzimy wzrost liczby ofert sprzedaży domów przy jednoczesnym spadku zainteresowania klientów zakupem domu. Więc te wyprowadzki z miast, to spełnienie marzenia o posiadaniu własnego domu z ogródkiem też zaczyna się oddalać i też wpływa i na ceny, i na sytuację w tym właśnie segmencie rynku. Także cały czas te czynniki oddziaływują, cały czas powodują, że ten rynek ewoluuje, ale oczywiście też pamiętajmy, że cały czas ludzie sprzedają mieszkania, ludzie kupują mieszkania, przeprowadzają się, podnoszą swój standard życia, wyprowadzają się z różnych powodów z jednego dużego mieszkania czy domu, bo muszą kupić dwa mniejsze. Także ruch na rynku cały czas jest, transakcje są, ale przede wszystkim odbywają się na tych ofertach, na tych nieruchomościach, które są realnie wycenione. Te marzenia o tym, że słabe mieszkanie, stare, sprzedamy za kosmiczną cenę, no przy obecnej sytuacji na rynku pozostają marzeniami. Wspomniałeś o demografii, ona jest ważna, no nie tylko nasze urodziny, ale też imigracja do Polski, napływ ludzi do Polski, bo tutaj chcemy trochę ratować nasz słaby współczynnik urodzeń importem pracowników z zewnątrz, ale właśnie ci pracownicy, nie każdy może w Polsce pracować w usługach. To wiele gospodarek przenosi się do usług, ale jednak koszty energii są istotne bardzo i to nie tylko dla Polski, bo nawet i w Niemczech widać, że niektórzy wynoszą produkcję właśnie z powodu wysokich kosztów energii, które w Niemczech są znacznie niższe niż w Polsce, a jeszcze jak to ETS-2 będzie wchodzić i my nie dorobimy się nigdy, albo może będziemy zwlekali z dorobieniem się elektrowni atomowych i ciągle mieli ten prąd z dużą ilością węgla w produkcji prądu, no to będziemy coraz wyższe koszty płacić i wtedy po prostu może się okazać, że polska gospodarka jako taka przestaje być konkurencyjna. Przecież to są też powody, już może, ja nie powiem, że to jest jakaś fala wielka zwolnień, ale widzimy spektakularne zwolnienia grupowe w polskich firmach. One wynikają z różnych przyczyn. Czasami to mówią niektórzy przedsiębiorcy, że się nakłada zarówno koszty energii, jak i wzrost tej płacy minimalnej. No, ja bym chciał, żeby nasza płaca rosła, natomiast te koszty energii rosną bardzo tak, bym powiedział, niekoniecznie związane z ceną produkcji, tylko właśnie z powodu tych takich polityki tej klimatycznej i tak dalej. Nie jestem wrogiem ochrony klimatu, to też od razu powiem. Niemniej jednak z tych wszystkich czynników, które chyba wymieniliśmy dzisiaj, to ja widzę, że ten temat energia to jest temat, który będzie nas trzymał i nami rządził rynkiem nieruchomości, wpływał na ten rynek nieruchomości przez wiele najbliższych lat i jego wpływ może być coraz mocniejszy. Jeszcze tego nie widzimy, ale czy tak bardzo tego nie odczuwamy? Niektórzy myślą, że to ich omija, a to nieprawda. To chyba dorwie nas wszystkich i sądzę, że może następować na przykład dalsze pomniejszanie się domów, w których mieszkamy, mieszkań, w których mieszkamy. To jest też, powiedziałeś o tym wyprowadzaniu się na wieś, no ale teraz i transport, trzeba jakoś dojechać gdzieś, nie wszyscy mogą pracować online. No to się staje chyba coraz większym problemem rynku, tak już licząc w latach, a nie w najbliższych miesiącach.
Ja bym też nie chciał, żebyście pomyśleli sobie, że rynek upadł, bo Marcinie, chyba rynek nieruchomości nie upadł, prawda? Absolutnie, tak jak powiedziałem, mieszkania, domy cały czas się sprzedają, cały czas ktoś je kupuje, także rynek wciąż żyje i do transakcji dochodzi jak najbardziej. Także nie, absolutnie nie jesteśmy tutaj czarnowidzami, nie snujemy czarnych scenariuszy. Jeżeli ktoś chce kupić mieszkanie po to, żeby mu było wygodniej, jak najbardziej sytuacja dla kupujących się poprawia, bo w końcu można wybierać, można oglądać, można przeglądać. Trudniej mają sprzedający z uzyskaniem tych cen, o których pamiętają jeszcze z niedawnych czasów. No i dobrze, że się dzieje. Państwa, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania tego kanału, bo będziemy tutaj mówili jeszcze więcej o trendach, także o nowych przepisach wpływających na rynek nieruchomości, tak jak robimy to do tej pory. Zapraszam na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie tę audycję z dodatkowymi właśnie materiałami w takiej formie stacjonarnej. Nie tylko tę audycję, znajdziecie również tam kursy obrotu nieruchomościami, które też mogą Wam się przydać, Waszą wiedzę o tym obrocie nieruchomościami wzbogacić. No i cóż, trzymajmy się i liczmy na to, że nasza gospodarka wkrótce się odbije. Cześć.